Na dachach miasto, gdzie cisza przemawia, Sojka team w niebo patrzy, gdzie wolność się objawia. Wypuszczają gołębie, jak marzenia, co w górę lecą. Każde skrzydło, każdy lot jest jak nowa piosenka. To Sojka team, w rytmie serc bijących. Gołębie wznoszą się, gdy pasy grają, skaczące w harmonii lotów, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. To Sojka team, w rytmie serc bijących. Gołębie wznoszą się. Kochani, i witam się z Wami niezwykle serdecznie. Wracamy po 3 miesiącach całkowitego zawieszenia gdzieś tam mojej aktywności, zarówno w mediach społecznościowych, jak i na tym kanale. Jak to mówią, nic nie dzieje się bez powodu, a powodem tak dużego zawieszenia mojego, jak już wcześniej mówiłem, były niestety kłopoty zdrowotne. I prawda jest taka, że o ile gdzieś powiedzmy, że te fizyczne objawy minęły dość szybko, no to psychiczne naprawdę dosyć długo nas jeszcze męczyły i dlatego też stwierdziłem, że po prostu nie miałem fizycznej ochoty. No czasem tak bywa w życiu, że nie wszystko jest tak, jakbyśmy chcieli. Oczywiście ci z Was, którzy są ze mną bardzo blisko, gdzieś tam na co dzień, nie tylko internetowo, znają całą historię, natomiast no tam niekoniecznie chciałbym tutaj o tych wszystkich szczegółach gadać. W każdym bądź razie no ten ostatni czas nie był na pewno łatwym czasem dla nas i w momencie, kiedy postanowiłem się wziąć troszeczkę do roboty z gołębiami, no to przyszedł ten okres, w którym naprawdę trzeba było gdzieś tam spiąć 4 litery i wziąć się porządnie za pracę, co też uczyniłem. Myślę, że lekcja została odrobiona i to bardzo dobrze, lecz niestety no 2 pierwsze loty z tak ogromnym wiatrem bocznym, bodajże sięgającym, w szczególności w tym drugim locie, ponad 50, chyba 5 km na godzinę, nie mogło zakończyć się niczym dobrym i tak też właśnie się stało. Gołąbki pogubione niestety, loty totalnie wypaczone, wyniki. Jednakże, jak wszyscy w większości wiemy, to w tych konkretnych przypadkach, gdzie jest tak zwana bomba, to najważniejsze co jest to ile gołębi się zejdzie, natomiast wynik jest drugorzędny. No, wystarczy tylko wspomnieć, że po 2 pierwszych lotach zajmowaliśmy 13. pozycję. W całości pewnie gdzieś tam byliśmy ciut wyżej, w typowanych również, natomiast gdzieś tam te główne mistrzostwo, 5 pierwszych z 50 to było 13. miejsce. Także no raczej wynik, którego no idzie się wstydzić i bardzo, bardzo dawno na tym etapie no nie byliśmy na miejscu 13, jednakże jest jak jest, tu nie ma co narzekać, po prostu stało się i tyle. Później niestety. I co jeszcze pragnę powiedzieć, właśnie paradoksalnie to, że gołębie były tak mocno przygotowane, tak naprawdę mocno przygotowane, tak fajnie roztrenowane od samego początku sezonu. Ja myślę, że był to przysłowiowy gwóźdź do trumny, z racji tego, że one naprawdę były na tyle silne, że podejrzewam, że jak machły z tym wiatrem, to zrobiły konkretny kilometraż, że tak powiem, i no myślę, że bardzo, bardzo trudno było im się zebrać, żeby wrócić. Jakaś część się zeszła, dużej części niestety nie ma do dziś i tak dalej. No później dostaliśmy komunikat, jak już pewnie wszyscy wiedzą, że loty zostają wstrzymane i to na bardzo długo. Generalnie można by rzec, że
chyba bodajże 5, 6, 7 czerwca miało zostać wznowione. Dlatego też dla nas było już oczywistym, że no ten sezon dla nas będzie sezonem fatalnym i generalnie nie ma możliwości, żebyśmy wykręcili jakiś wynik, chociażby na skalę oddziału, ponieważ no wszystkie inne już w ogóle nie ma mowy, ponieważ no tych rywalizacji nadzwyczajnie na świecie nie będzie, ponieważ no cały sezon lotowy musiał zostać ponownie, że tak powiem, zaplanowany, a dla mnie było oczywistą, że już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. I teraz właśnie dlaczego? No już spieszę z wyjaśnieniem. U nas konkretnie wygląda to tak, że ja gdzieś przed samym sezonem lotowym bardzo intensywnie trenuję ptaki, przygotowuję je naprawdę na tak zwane 110% przed sezonem lotowym. Mało tego, gdzieś na około 2 tygodnie bądź tydzień przed pierwszym lotem nawet biorę tydzień wolnego, robię już to od kilku ładnych lat i wtedy właśnie, że tak powiem, dopinamy klamrę i gdzieś tam na te najwyższe obroty wkręcamy te gołębie poprzez wywożenie, poprzez już fajne karmienie, lekkie, delikatne i tak dalej, i tak dalej. I później one, kiedy ja już wracam, kończę ten tak zwany urlop, wracam do pracy, jak wszyscy wiecie, pracuję zmianowo i no i nie jestem tak dyspozycyjny, jakbym chciał być dla tych gołębi. Dlatego mówię, no o ile jestem w stanie coś tam sobie wykombinować przed sezonem lotowym, jakieś wolne, później już nie ma mowy i te gołąbki lecą siłą rozpędu. W innych latach zdecydowanie starczało, to nie było najmniejszego problemu, jednakże właśnie ta przerwa spowodowała, plus to, że wróciłem do pracy, te gołąbki nie były wywożone, nie mieliśmy takiej możliwości, że nadzwyczajnie na świecie one troszeczkę tą formę już zgubiły i naprawdę widać, może niekoniecznie po samych listach, natomiast widać po codziennych treningach i tak dalej, że to już absolutnie nie jest to no i co tu mu dużo kryć, no nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przejść, dlatego też było dla nas jasne, że no ten rok absolutnie wynik jest nie do uratowania, jak już wcześniej mówiłem, na skalę oddziału, czy choćby sekcję, ponieważ sekcję mamy bardzo, bardzo silną. W chwili obecnej śmiem nawet się pokusić o stwierdzenie, że jest to chyba najsilniejsza sekcja, bodajże chyba w pierwszej dziesiątce z 5 hodowców od nas, czy coś koło tego, dlatego też no, ten poziom jest dosyć mocny i tyle. I chcę powiedzieć jasno, co zresztą zaraz do tego dojdziemy. I to nie jest tak, że ja gdzieś tam dostałem tak zwany wpiernicz i wylądowałem na 13 miejscu, no i teraz się usprawiedliwiam, że nie da się, że nie te. Moi drodzy, 2 następne loty z normalną pogodą, z taką powiedzmy bez wiatru, bądź no w miniony weekend, dokładnie wczoraj, dzisiaj jest niedziela, nagrywam, wczoraj odbyliśmy lot z 200 km, był to lot pod wiatr, bardzo wymagający i tu gołąbki mogły pokazać klasę, co też zresztą uczyniły. Wbiliśmy bodajże, zaczęliśmy 9 gołębiem bić i ileś tam pod rząd tych gołębi. Generalnie serię porobiliśmy w minutę, typowane chyba w 5 minut i tak dalej, zdobywając kolejno pierwszą, drugą serię. Podobnie zresztą było tydzień wcześniej, dlatego też z tego nieszczęsnego 13 pechowego miejsca znaleźliśmy się kolejno na miejscu pierwszym, drugim. Mamy też najlepszego lotnika w chwili obecnej oddziału. Być może przejdziemy się, pokażemy, bo mam tam taką drobną ciekawostkę dla wszystkich fanów koloru i może pokażę zresztą, jak to tam w gołębniku wygląda.
troszeczkę pokażę te fajniejsze gołębie, takie, które w jakiś tam sposób nam się wybijają. I tak jak powiedziałem, z plusów na pewno plusem tego sezonu będzie fakt, że możemy pierwszy raz w życiu działać na tak zwanym żywym organizmie, czyli gdzieś w trakcie sezonu lotowego możemy pewne rzeczy zmieniać, wymieniać i tak dalej. I najważniejszym kryterium zdecydowanie na chwilę obecną, moi drodzy, jest fakt, żeby tych gołąbków nam zostało jak najwięcej i myślę, przynajmniej naprawdę mam taką nadzieję, że w przyszłym roku już nie będzie żadnych hamulcy, ptasich gryp i tak dalej. Będziemy mogli normalnie odbyć sezon gołębi bez żadnych jakichś podpórek czy coś w tym stylu. Naprawdę jest to moje marzenie. Niestety boję się, że jeśli już raz zostało spróbowane, że tak powiem, zakaz dla nas lotów, może się to pojawiać cyklicznie i często w dużej części może nawet nieuzasadnienie i tego się właśnie boję, że no nie takie rzeczy już bywały i tak to wygląda. Także no zobaczymy. Plany są fajne, możemy gdzieś troszeczkę może mniej przeżywać te loty, chociaż no, w naszym przypadku robimy pewne takie zabiegi, które testujemy w tym roku. Jeśli to wszystko wypali w jakiś tam sposób, na pewno po sezonie lotowym powiem Wam, jaka jest różnica, co robiliśmy do tej pory, a co robimy teraz, czyli nie nastawiając się na te pierwsze konkursy, a może bardziej na to, żeby tych gołąbków jak najwięcej zostało. Tak jak mówię, po wznowieniu tych lotów, przy normalnej pogodzie, przy naprawdę żadnych kraksach, to zdecydowanie już te loty wyglądały tak, jak powinny wyglądać. Myślę, że wystarczy spojrzeć, że bardzo małe straty w oddziale w tych dwóch ostatnich lotach, także pomimo tego na przykład, że wczorajszy lot był pod wiatr, to gołąbki siadały bardzo fajnie, są dość małe straty, u nas są to 3 gołąbki i to niestety 2 bardzo fajne gołąbki, starsze gołąbki, mam nadzieję tylko, że one wrócą, no jeśli nie, no to będzie jakiś tam problem, ponieważ wiążemy sobie z nimi jakieś nadzieje, to jeden z tych gołąbków jest to 2-latek, który jako roczny był drugim lotnikiem oddziału, natomiast samiczka bodajże była pierwszą lotniczką, chyba roczną w swojej karierze, zdobywając jako roczna tam bodajże chyba 8 konkursów. Nie chcę dokładnie tutaj mówić. W każdym razie materiał naprawdę godny, naprawdę, że tak powiem, no z naszych czołowych linii i naprawdę, no mam nadzieję, że wrócą, że jakoś się tam obronią i tak dalej. No w chwili obecnej nie ma ich, tak jak powiedziałem, super te 2 ostatnie odbicia, co ciekawe, mówię, jak troszeczkę mniej człowiek napina się, żeby było to być może właśnie to jest wina, że trochę za dużo kombinujemy i jeśli sobie stwierdzimy, że teraz do pełna i tak dalej, o czym powiedziałem, ja wszystko Wam powiem po sezonie, no to nagle te gołąbki zaczynają naprawdę fajnie siadać i siadać całymi grupami. Zresztą być może właśnie teraz, bo nie jestem pewny do końca, czy cokolwiek udało nam się nagrać, to puszczę Wam tutaj, gdzieś będzie w tle lecieć te 2 ostatnie przyloty, ponieważ z tych 2 pierwszych to powiedzmy, że ten pierwszy to jeszcze jako taki ten nalot był, natomiast z drugim to już było no, dużo poniżej tego, co byśmy chcieli. Było to już bardzo dawno, było to przed tą naszą przerwą. Nie mam już tego materiału. Zresztą, wracając jeszcze do samego nagrywania, to też nie jest tak, że ja przez cały ten czas nic nie nagrywałem, ponieważ nagrywałem materiały, były 2, nawet były już na YouTubie, tylko na prywatnym moim YouTubie
Gdzieś pewne takie tam rzeczy skłoniły, że nie opublikowałem tego materiału i w chwili, w której teoretycznie mogłem już to zrobić, był on ten materiał już był bardzo nieaktualny, ponieważ jak zwykle bardzo dynamicznie wszystko dzieje się w naszej hodowli i w naszym oddziale, i w naszej sekcji, i w naszym rejonie i tak dalej, i tak dalej. Także nie było już sensu pokazywać coś, co nie jest aktualne. Wykasowałem ten i nigdy w życiu nie ujrzy on światła dziennego, także co, moi drodzy, no mam nadzieję, że wracamy, mam nadzieję, że właśnie fakt, że jakoś super nie będziemy napierać na mega, hiper, super wyniki, może pozwoli nam trochę częściej nagrywać, może trochę pozwoli nam się spojrzeć na to z dystansu, może właśnie po tych 10 czy 12 latach ostatniej spiny, takiej naprawdę mocnej spiny z tymi gołębiami starymi, może warto troszeczkę odpuścić na ten rok i troszeczkę uspokoić głowę. Także tak to wygląda. No co, przechodzimy teraz do gołębnika lotowego. Chcę Wam pokazać taki malutki paradoks odnośnie kolorów, tak jak mówiłem, to zresztą już nieraz opowiadałem o tym, a teraz chciałbym Wam namacalnie pokazać pewien fajny manewr. Także w tym momencie zapraszam Was do gołębnika gołębi lotowych. No i witam serdecznie po krótkiej przerwie. Moi drodzy, chciałbym Wam przedstawić gołąbki, które w chwili obecnej są u mnie najlepszymi lotnikami i chociaż jakoś tam super nigdy nie pokazuję tych najlepszych lotników, to z racji tutaj kolorów tych gołębi chciałbym Wam pokazać, ponieważ bardzo gdzieś tam to przekonanie istnieje, że no te kolorowe nie do końca lecą, a u nas tak się fantastycznie złożyło, że w chwili obecnej najlepszymi lotnikami są jak najbardziej gołębie kolorowe. I co ciekawe, w dużej większości tych gołębi mają jakiś tam wspólny mianownik. W każdym razie, teraz pragnę Wam przedstawić najlepszego w chwili obecnej, oczywiście lotnika oddziału. Pewnie nie zawsze tak będzie z racji tego, że jest to gołąb jednoroczny i pewnie da się gdzieś pokonać. Niemniej jednak po 4. locie konkursowym ten oto czerwony gentleman, którego teraz oglądacie, jest najlepszym lotnikiem oddziału Poznań. Także w tym konkretnym przypadku ten kolor jak najbardziej leci. Należy tutaj też wspomnieć o kolejnym, drugim bardzo dobrym gołąbku, którym jeszcze niedawno był jeszcze lepszy jak ten czerwony, teraz troszeczkę spadł, niemniej jednak też jest czołowym lotnikiem z kompletem konkursów. Jest to ten gołąbek płowy. Także jak widzicie, no już dwa, które naprawdę sobie super radzą. Obydwa mają kolor. I teraz może przejdziemy do samic, ponieważ z samców byłoby to tyle samo. I już tu na pierwszym planie widzimy tą oto czarną samiczkę, która jest też fantastycznym lotnikiem. Ona miała jakiś dziwny problem, aczkolwiek nie przeszkadzało jej to. Coś się z nią działo niedobrego na początku tygodnia, gdzie zrobiła super konkurs i nagle zaczęła się bardzo dziwnie zachowywać, jakoś charakterystycznie otwierać dziób. Coś niedobrego się działo, no niemniej jednak pod koniec tygodnia wszystko wróciło do normy i no ten konkurs zrobiła troszeczkę słabszy. Natomiast no, zrobiła tam jeszcze bodajże w pierwszej setce oddziału, także jest w porządku, jak widzicie, i to jest trzeci gołąbek z kompletem konkursów, który również jest kolorowy. Jeszcze z ciekawości Wam powiem, że najlepszym lotnikiem, może jeszcze obok, tu akurat ta niebieska, brudna samiczka obok tej czarnej, również ma komplet, ma 4 konkursy. Jest to też bardzo fajny gołąbek i o którym też za chwilę tam troszeczkę powiemy.
I tu mamy prawdziwy hit. No te kolorowe tu, siedzące na jajach i co ciekawe na odchodach, jak widzicie, wszędzie te odchody są posprzątane, natomiast no tu musiały zostać, ponieważ nasza księżniczka biała sobie tutaj zniosła jajka i próbowałem nawet wsadzić jej miskę, no to niestety tak średnio na to patrzyła, to wrócił ten brudny ładunek, że tak powiem, i gołąbek ten z powrotem usiadł na jajka. Jest to najlepszy gołąbek u nas w chwili obecnej w kategorii A. Ona co prawda jeden konkurs zgubiła, tu jest jej siostra. Gołąbek jeden konkurs zgubiła, natomiast naprawdę te konkursy są bardzo, ale to bardzo, bardzo dobre, także wierzę, że jeszcze udaje się to poprawić. Także jak widzicie, no i oczywiście no Bura, tu się nic nie zmieniło. W chwili obecnej do swojej tej naprawdę imponującej listy serii pierwszy konkurs, drugi konkurs, trzeci, bodajże 7., 8., 11. W tym roku dorobiła jedną 13. Myślę, że wszystko jeszcze przed nią i tego. Także dużo koloru i jak pewnie w większości można tutaj się domniemywać, szczególnie jeśli chodzi o te czerwone, płowe i tak dalej. I burę oczywiście. Są to gołębie wywodzące się z tego Arkadia, z tego wosa, którego mamy od Arka Maziarza. Łącznie z tą czarną. Ta czarna z kolei też z jednej strony ma w sobie wosy, w drugiej ma czarną perłę. I mamy tutaj jeszcze jedną samiczkę. Nie wiem, czy w tej chwili ją znajdę. O ile się nie mylę, to siedzi ona tutaj i ona też ma komplet konkursów i to jest też córka, to jest oryginalna córka czarnej perły, także jak widzicie, no gdzieś te gołąbki stale są powtarzalne i no i ciągle żywe w naszej hodowli, także no czarna perła i te wosiki, naprawdę super robotę, natomiast te takie niebiesko-białe mają sobie krew Prangusa, Feng Shui, czyli tych naszych starych, super porządnych lin. Z drugiej strony jest to samiczka od Grzesia Doroszyńskiego z linii pana Tadeusza Pałki i to naprawdę też super robotę robi. Generalnie od samego młodzika zginęła tylko nam jedna samiczka, także wiecie, jedna to zawsze mogło się coś stać, a te trzy siostry są dwie takie niebiesko-białe i jedna w kolorze bodajże niebieska białolotka, którą widzimy tutaj. I tak to wygląda, moi drodzy. Także jak widzicie, tutaj też córka Prangusa, także te gołąbki wiecznie u nas żywe. I jeszcze może pokażę tutaj drugą. Jest to najstarszy gołąb, który jest w naszej hodowli lotowany w chwili obecnej. Jest to również córka Prangusa. Jest to najlepszy gołąbek ze zeszłego roku kategorii C. Oj, gdzieś nuta uciekła. Z kategorii C. I to jest z kolei córka Prangusa, którego już nie ma, który jest u kolegów z Stróżyn. Dostali taki prezent. Co ciekawe, to jak często się mówi, że dobrego gołębia się nie dostanie, a już na pewno nie w konkurencji, no to ja właśnie konkurencji dałem najlepszego rozpłodowca, jakiego w życiu miałem, właśnie Prangusa, a matką tego gołąbka jest gołąbek, który kiedyś trafił do mnie od Bartka Morela, także dzieci już właśnie tej samiczki od Bartka, to ta była najlepszą lotniczką kategorii C. W chwili obecnej zresztą jest u mnie chyba najlepszym lotnikiem, myślę, najbardziej powtarzalnym. Były też gołąbki, które robiły jedynki i tak dalej. Może teraz rzut oka troszeczkę do gołębnika.
gołębi młodych i tak sobie, że tak powiem, zakończymy ten nasz powrót. Mam nadzieję, że już na stałe, naprawdę nie gniewajcie się, aczkolwiek bardzo ciężkie chwile przeżywaliśmy w ostatnim czasie i dużo tam się, o jeszcze tutaj na tego lotnika, bardzo ładny, zresztą bardzo rzadko wychodzą nam z tych włosów gołąbki czerwone bądź płowe, a tu akurat w tym konkretnym przypadku udało się, że takowe właśnie mamy. Także co? O, tu kolejny wosik właśnie z tych najstarszych. Jak widzicie, kolor nakrapiany też już ma 2 dwójki. Tu jest jego brat, półbrat w zasadzie. Gołąbek jednoroczny, ten białolotek tańczący. To już jest wnuk. I generalnie właśnie, wracając do tematu tych najlepszych lotników, to muszę wam powiedzieć, że bodajże mam 5 albo 6 gołąbków z kompletem i z tego, o ile się nie mylę, 5 sztuk, 4 sztuki chyba, są to wnuki właśnie Arkadia, tego Wosa. To jest ten wspólny mianownik, co mówiłem. Także nawet nie ma w tym dzieci w chwili obecnej, a są to wnuki, co pokazuje, że ta rodzina u nas jest naprawdę mocna i fajnie się spisuje. Także co? Przechodzimy jeszcze do naszych maluchów i pomału będziemy się żegnać. Przepiękna pogoda. Piesiunia tutaj pilnuje towarzystwa i zobaczymy, jak tam te nasze młode, tradycyjnie już zaciemniane. Oczywiście na pytanie, czy zimówki, nie zimówki. Są to zwykłe gołąbki i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, bardzo mocno lecą z piór. Jest tu pewnie w granicach 100 do pierwszego lotu. Zdecydowanie tyle ich nie będzie. Bo jak to zwykle bywa, coś tam poginie. Myślę, że okno te transferowe tutaj zamknięte, więcej już do siebie wypuszczać raczej nie będziemy. Teraz gdzieś tam rundka dla wszystkich chcących, jak co roku będziemy wyciągać. Także wszystko teraz już, co będzie odłożone, to już będzie do odstąpienia, a tu no też bardzo czerwono, bardzo płowo, buro, czarno, kolorowo, jednym słowem kolorowo. No. Mam nadzieję, że to gdzieś tam nam w tej niedalekiej przyszłości wyjdzie na plus ten kolor. Także jak widzicie, nieprawdą jest, że kolor nie lata, dobre geny i lata tak naprawdę wszystko, a już na pewno większość. Jakieś tam prowadzenie, co w ostatnich latach próbuję czegoś tych początkujących hodowców uczyć z lepszym bądź gorszym skutkiem, natomiast no coś tam od siebie, jakąś cegiełkę do ich sukcesu staram się wyciągnąć i tyle, moi drodzy. Ja wiem, że materiał troszeczkę chaotyczny, ponieważ zawsze, ale to zawsze po tak długiej przerwie bardzo ciężko mi się nagrywa. Być może was tu nawet mocno nudzę, być może mocno się krzaczę, powtarzam się i tak dalej. Jednakże proszę mi wybaczyć i obiecuję, że każdy następny materiał będzie lepszy, będzie może bardziej z pompą i tyle. Moi drodzy, nie przedłużając, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Piszcie koniecznie, jak u was loty, jak to wygląda, jakie straty, czy też duże straty, jakie wyniki, czy coś udało wam się poprawić. Już nie mogę się doczekać. Subskrybujcie też kanał Sojka Team, bo bardzo dużo ludzi tego nie robi, a jest to dla mnie niebywale ważne. To kompletnie nic nie kosztuje, powtarzam. Klikamy tylko
klawisz subskrybuj, nie macie z tego żadnych konsekwencji tych niedobrych, a zdecydowanie każdy nowy film wyświetla Wam się na stronie głównej tylko po wyjściu w YouTube'a, także zyskujecie Wy, ja zyskuję tym, że moje materiały są bardziej promowane. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Idę montować ten film, bo 3 miesiące zdecydowanie za długo i widzimy się niebawem. Pozdrawiam, dobry lot.